Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale zaczęły się już pojawiać czytania na sierpień, tutaj gdzie się podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań dla znaków słonecznych i ascendentalnych. Zacznijmy już i dzisiaj zaczniemy od osób z podznaku lwa, dlatego że lwy mają urodziny. Wszystkiego dobrego dla osób, które w tym tygodniu obchodzą. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Na razie same karty pracy. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? Okej, no ciekawe. Wydaje mi się, że bardzo emocjonalnie, może nawet za bardzo podchodzicie do spraw związanych z pracą, z pieniędzmi. No w ogóle to też powiem od razu na początku, że macie dwa asy. Kielichów i monet. Jaka będzie dla Was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? W radzie jest, aby dociekać sprawiedliwości, sprawiedliwego traktowania, wynagrodzenia i tak dalej. Dziwna rzecz, naprawdę dziwna. To tak jakby tutaj pewne sprawy związane ze zmianą pracy albo w ogóle zawodowe było odłożone trochę na później, być może dlatego, że jest jakaś podróż. No tak bym zasugerował. Ewentualnie bardzo emocjonalnie podchodzicie do właśnie swojej pracy i myślicie o odejściu bądź rzeczywiście o zmianie. Ale gdzieś tutaj mam wrażenie, że to chyba nie jest najlepszy czas na to. Zobaczcie, tutaj z przełożenia jest karta szóstki mieczy. I szóstka mieczy właśnie mogłaby tutaj sugerować o wyruszeniu do przodu. I tutaj mam gdzieś wrażenie, że to wyruszenie do przodu jest opóźnione. No, dlatego, że jeśli chodzi o szóstkę mieczy, to moglibyśmy o tym mówić. Ewentualnie ktoś czuje się w obecnej pracy już naprawdę wypalona, no i chce pewnych zmian. Tak bym powiedział. Ewentualnie podczas spotkań towarzyskich na jakichś tam wyjazdach. No mam wrażenie, że możecie tutaj tak jakby nawiązać nowe, przydatne relacje w sprawach zawodowych. Tutaj zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was trójka monet, a trójka monet przedstawia kogoś, kto buduje nowe fundamenty, kogoś, kto zaczyna od początku i wydaje mi się, że nie widzę tutaj rozpoczęcia nowej pracy, bardziej chęć rzeczywiście rozpoczęcia jakiegoś nowego bądź rzeczywiście innego przedsięwzięcia.
może takiego bardziej wyzwaniowego momento, takiego, które rzeczywiście mogłoby Was czegoś nauczyć. Ewentualnie ktoś już bardzo ciężko pracuje na awans, na podwyżkę, bardzo się o to stara. No tak bym gdzieś zasugerował. Zwłaszcza jeśli ktoś z Was pracuje na przykład poruszając się w aucie albo w innym środku transportu, innym środkiem transportu. Zobaczcie, przychodzi do Was karta 8 monet, a 8 monet to jest właśnie karta pracy. Karta wkładania dużego zaangażowania w to, co robicie. I wydaje mi się, że dla części z Was już jest gdzieś takie wypalenie i taki natłok obowiązków, albo może niewystarczająco dużo obowiązków, że po prostu, macie ochotę wszystko rzucić. Natomiast jeszcze bym powiedział, że tu jest taka informacja, że aby podnieść swoje kompetencje, aby dostać podwyżkę, awans, czy zmienić pracę, na razie wypadałoby na przykład skupić się na jakimś szkoleniu, czy to, słuchajcie, językowym, czy jeśli chodzi o zakres, w którym się obracacie w pracy. Wydaje mi się, że tutaj wypadałoby gdzieś trzymać się obecnego miejsca, przynajmniej na razie, dlatego że po prostu gdzieś Wam daje bezpieczeństwo, takie finansowe. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi As monet. Przepiękna jest ta karta, naprawdę. As monet mógłby właśnie mówić o nowych początkach związanych właśnie z pracą, z inwestycjami, z biznesem. I tutaj wychodzi na to, że nowy początek na razie jeszcze się nie wydarzy. Ewentualnie jeszcze tutaj trzeba mocniej pracować lub zapracować sobie na nowy początek, lepszy początek, jeśli chodzi o pracę. A to zapracować to mam tylko i wyłącznie na myśli po prostu jakieś poszerzenie swojej wiedzy na pewien konkretny temat. Ale wydaje mi się, że chyba wiecie, o co chodzi. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się tutaj jako As kielichów, też przepiękna karta. I jeszcze raz pokażę te dwa asy. As kielichów jest związany nie tylko z nową miłością, nową relacją, pogodzeniem się, ale tutaj też w ogóle patrząc na Wasz rozkład, mogłaby ta karta sugerować takie nadmierne rozemocjonowanie i taką chęć przyspieszania pewnych spraw. Tutaj ewidentnie wypadałoby troszeczkę zluzować i po prostu poczekać na jakieś rezultaty, albo gdzieś tutaj siebie bardzo nie popędzać i nie stawiać zbyt wysoko poprzeczki na zasadzie jakiegoś rozwoju zawodowego. Gdzieś tutaj na wszystko przyjdzie czas. A z kielichów też bym mógł mówić o takiej konieczności pogodzenia się z tym, że na razie nic się nie zmieni, ale trzeba wykorzystać ten czas do tego, aby sobie coś poplanować, czegoś się douczyć, rozwinąć swoje możliwości i gdzieś doceniać, że macie stabilną pracę po prostu, jakakolwiek by nie była. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta sprawiedliwości, a ta karta mogłaby mówić, słuchajcie, o dociekaniu sprawiedliwości w miejscu pracy. I teraz tak, jeśli tutaj rzeczywiście myślicie o zmianie pracy, to wypadałoby na razie jeszcze się tak bardzo nie nakręcać i programować, że tutaj za tydzień się nowa znajdzie, tylko gdzieś spróbować porozmawiać z obecnym pracodawcą o, pieniądzach, zakresie obowiązków, może jakiś rzeczywiście dodatkowy kurs Wam ktoś sfinansuje, czemu nie? Tu jest informacja, żeby gdzieś wyluzować, uspokoić się i spróbować wycisnąć obecną sytuację tak, jak się to po prostu da. Czego nie robić, czego unikać. I zobaczcie, jest to karta dwójki kielichów. Dwójka kielichów to miłość pomiędzy dwoma osobami. To jest, słuchajcie, zgoda pomiędzy dwoma stronami. Powiedziałbym tak, może nie byłoby dobrze mieć jakieś tutaj romanse i bliskie znajomości w pracy,
na przykład licząc na to, że no, gdzieś to zaplusuje zawodowo, to tego unikać. Ewentualnie słuchajcie, widzę, że wypadałoby nie pracować z kimś, kto jest waszym partnerem, partnerką, kimś z rodziny. Okej, może w jednej firmie, czemu nie, ale nie w jednym dziale. Nie to, że często no tutaj gdzieś mielibyście mieć ze sobą kontakt w pracy, bo będzie przesyt wszystkiego na nie. Teraz panny i pannicze. Zapraszam Was na tygodniówkę i jaka będzie ogólna energia. No dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No, jedna z piękniejszych kart w tej talii Wam się trafiła, według mnie, wizualnie, ale to zaraz. Co odchodzi do przeszłości? Dziwacznie. Jak Wy się przedstawiacie, panny i pannicze? Karta wieży. Słuchajcie, no pierwszy raz mi się trafiła ta karta w czytaniach, używając tej talii oczywiście. Jaka będzie dla Was rada? Czwórka monet, która w ogóle tutaj przedstawia gęś w tej talii. Gdzieś słyszałem, że gęś to symbol obfitości. Czego nie robić, czego unikać? Okej, słuchajcie, no tutaj też piękna karta z przełożenia, ale w ogóle to sporo wielkich arkan, bo teraz tak, to znaczy sporo, no 3. Głupiec, wieża i słońce. I dla mnie, według mnie, no to jest, słuchajcie, taki klasyczny przykład dla nowego początku niespodziewanego, który no gdzieś się opłaca rozpocząć. O, tak bym powiedział. Nie wiem, czy zrozumiale. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że będzie też przekaz dla osób, które na przykład przepracowują się i gdzieś bagatelizują to, co mówi im ciało swoje, własne. Czyli, no na przykład czujecie zmęczenie, ale się nie wysypiacie, bo jeszcze trzeba popracować albo coś tam porobić. W pracy ciężko pracujecie i na przykład nie idziecie na przerwę coś zjeść, bo nie ma czasu. I to mogłoby rzeczywiście prowadzić do, słuchajcie, no nie wiem, kontuzji, pogorszenia jeszcze nastroju na tej zasadzie. Ale to zaraz. No i teraz tak, zobaczcie, z przełożenia jest piękna karta głupca. I głupiec to karta, która mówi, no słuchajcie, o rozpoczęciu nowego etapu, pełnego przygód, nastawienia się na odkrywanie rzeczywiście nieodkrytego. I teraz tak, to może być też, słuchajcie, związane z tym, że część z Was po prostu potrzebuje wyzwań, najprawdopodobniej zawodowych. Chwilencja. Najprawdopodobniej zawodowych, których na chwilę obecną nie ma. Jeśli chodzi o kartę głupca, no to tak jak już mówiłem, to jest karta zerowa w wielkich arkanach i ona mówi o tym, że gdzieś potrzeba Wam resetu,
I ten reset może być związany na przykład właśnie z odpoczynkiem i ciała, i gdzieś tutaj umysłu. No czasami tak jest, że niby ciało odpoczywa, ale głowa cały czas tutaj szaleje. Słuchajcie, w ogólnej energii macie taką babuleńkę, która niesie na swoich barkach 10 buław, a właściwie konarów tutaj, żeby sobie napalić w piecu czy gdzieś tam. I powiem tak, jest to karta wysiłku, nadmiernej pracy, wysokiej ambicji, stawianie sobie wysoko, może nawet za wysoko poprzeczki. I tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że może Was się imać troszeczkę w tym tygodniu taki spadek nastroju związany z tym, że chcecie dużo, ale nie macie możliwości, na przykład zawodowo. Ewentualnie jest tyle obowiązków, jest tyle spraw do ogarnięcia, że nie mówię, że sobie nie radzicie. Świetnie sobie radzicie, dlatego że ta babuleńka jakby wie co robi, tylko że możecie to robić za cenę na przykład swojego zdrowia, swojego spokoju. Wypadałoby troszeczkę zdjąć ze swoich barków odpowiedzialność. I teraz tak, przychodzi do Was przecudna karta Słońca. Po prostu jeszcze takiej karty Słońca nie widziałem. Tutaj przedstawię taki cykl życia. Ale ta karta mogłaby sugerować taką, nawet nie to, że naiwność, ale za bardzo takie frywolne podejście, tak samo jak i w ogóle już zwłaszcza w połączeniu z głupcem. Na tej zasadzie, że rzeczywiście może być takie bagatelizowanie tego, co jest najważniejsze w Waszym życiu, czyli zdrowie, życie. Ewentualnie zbyt optymistycznie patrzycie na rzeczywistość zawodową. Zbyt optymistycznie, w tym sensie, że jeszcze będę mieć czas na zmiany. Kiedyś tam. Właśnie nie, wypadałoby, mam takie wrażenie, gdzieś tu i teraz już zacząć zastanawiać się, jak zmienić, na co zmienić, co zrobić, żeby zmienić i tak dalej. W każdym razie tutaj jest informacja, że jakaś zmiana będzie korzystna. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi rycerz monet. A rycerz monet mógłby pokazywać osobę, która rzeczywiście ma tutaj wszystkie sprawy zawodowe takie ułożone, zaplanowane, pod kontrolą. To jest ktoś, kto ewidentnie wie, na czym stoi. I ta karta odchodzi do przeszłości. To na tej zasadzie jakby rzeczywiście było dosyć dużo chaosu. Być może za dużo. Ktoś może być momentami doprowadzany do takiego stanu, że chce po prostu rzucić papierami i wyjechać, w Bieszczady, jak to się mówi. Nie jest to dobry pomysł, żeby tak szybko i impulsywnie podejmować decyzje, ale żeby gdzieś tutaj rozpocząć szukanie, jak najbardziej. I teraz tak. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta wieży. I w tej talii ona bardziej mi się, szczerze mówiąc, kojarzy z siłą. Ja bym powiedział tak, że tą siłę, nadmierny wysiłek, nadmierne zaangażowanie, czy fizyczne, czy psychiczne w na przykład sprawy zawodowe, mogą Was doprowadzić do po prostu jakiejś kontuzji, do przemęczenia. Mogą, ale nie muszą. Dlatego właśnie robimy te czytania. Wieża może mówić o takim, huśtawce nastrojów lub w ogóle o jakiejś wybuchowości, bym powiedział, i podejmowaniu decyzji pod wpływem chwili, co nie jest dobre. Wieża też mogłaby sugerować zburzenie czegoś dotychczasowego, już zwłaszcza w połączeniu z kartą głupca, dla osób, które chcą coś zmienić. Tutaj widzę, że zmiana będzie na pozytywne, bo jest karta Słońca. I teraz tak, zobaczcie, w Radzie macie kartę 4 monet, tutaj w postaci gąski, która jest w złocie, w klejnotach. I słuchajcie, jest to informacja, żeby jednak trzymać swoje nerwy, emocje na wodzy, żeby gdzieś na razie zostać tutaj, gdzie jesteście, ale z głową zaplanować, co i jak zmienić. Ta karta w ogóle sugeruje, żeby gdzieś dociekać, słuchajcie,
dociekać tego, co Wam się należy, finansowo, pieniężnie, a być może szacunku. No może tutaj gdzieś trzeba pokazać poczucie własnej wartości i zaznaczyć może na przykład w pracy, że za dużo macie tych obowiązków albo że za mało wyzwań. Zobaczcie, czego nie robić, czego unikać. Trójka monet. I powiedziałbym też tak, dla osób, które na przykład niedawno zmieniły pracę, a na razie jeszcze jakoś nie czują się w niej bardzo zadowolone, no tu jest taka informacja, że wszystko jest procesem i trzeba gdzieś tak naprawdę dać sobie trochę czasu, no ale też z drugiej strony, no tutaj nie obawiać się wprowadzania zmian dla osób, które o tym myślą. Informacja jest też taka, żeby za bardzo się nie przemęczać i myśleć, zastanowić się, jak tutaj się narobić, nie narobić, ale zarobić. To tutaj być może jakaś pomoc się przyda w pracy. Wszystkiego najlepiej. Teraz wagi. Witam Was na tygodniówce. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pokazuje, co się pojawia, albo kto? Co odchodzi do przeszłości? No, słuchajcie, to jest bardzo dziwne, to co tu się dzieje. Może być tak, że jest osoba, która no jest na przykład z Wami w romansie, albo zaczynacie na przykład jakąś relację romansową ostatnio i tutaj nie do końca zamiary mogą być szczere, albo ta osoba jeszcze sama nie wie, czego chce i po prostu jak jest za blisko, to się wycofuje. To też może być Wasza energia. Jak Wy się przedstawiacie? Momento. No, słuchajcie, znowu jakieś silne karty. Ostatnio były same takie miłe i stabilne emocjonalnie, a tutaj jak na razie same takie. Jaka będzie dla Was rada? I czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, to też może chodzić o podróż na przykład, która ma odbyć się z osobą, która trochę naobiecała, ale się wymiguje. Czyli miał być wyjazd, nie mówię, że akurat teraz, może w najbliższej przyszłości. No i Wy na przykład już tutaj chcecie przechodzić do planowania, kupowania biletów czy wycieczki, no a tutaj ktoś nagle zaczyna jęczeć. No nie ma czasu, nie ma kasy, a może nie, zaczekajmy jeszcze. Coś takiego bez sensu. No to jest jedna rzecz. Zacznijmy od początku, bo jeszcze się tutaj zgubię, a czytanie jest dziwne. Z przełożenia macie kartę kochanków. Przepiękna karta. No tutaj jest para i wianki na rzece. I ta karta mogłaby rzeczywiście mówić o wspólnocie. O tym, że gdzieś dwie strony no nie wiem, się bratają, podpisują umowę, coś sobie obiecują, na przykład. Być może wcześniej było powiedziane pomiędzy Wami a, no nie wiem, przyjaciółmi, znajomymi, że coś będzie robionego przez Was wspólnie. Nie wiem, wspólny grill, wspólny wyjazd, wspólne wakacje, inwestycja, cokolwiek. No, ewentualnie ta karta może sugerować relację kochankową dosłownie. Kochankową też w takim sensie, że jedno z Was może za bardzo się angażować, drugie troszeczkę mniej, albo dawać sprzeczne sygnały. No i nie wiadomo, co to dalej.
Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Asa Buław. I z jednej strony As Buław mówi o jakimś ognistym i namiętnym romansie. No to zwłaszcza dla osób, które mają taką relację niepewną. To tutaj, jak ktoś chce coś namiętnego, no to na pewno się pojawia. To tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Ale też w ogóle bym powiedział, że może nastąpić z waszej strony pewnego rodzaju irytacja lub wkurzenie, dlatego że druga strona nie dotrzymuje obietnicy, nie dotrzymuje słowa. I czy to chodzi o partnerów, czy o przyjaciół, czy o rodzinę, to już zależy od was, jaką macie sytuację, ale piszcie mi tam w komentarzach. Słuchajcie, no i przychodzi do was karta 7 mieczy. 7 mieczy mogłaby przedstawiać, no nie tylko złodzieja albo oszusta, ale w ogóle osoba, która gra nie fair, gra nieczysto, coś tam za plecami kombinuje, albo właśnie nie są do końca znane wam jej czy jego zamiary. I powiedziałbym, że jeśli o taką osobę chodzi, no to ja nie wiem, czy tutaj nie będzie gdzieś z waszej strony takiego wycofania się i rezygnacji. No ewentualnie ta 7 mieczy to jest właśnie ktoś, kto po prostu kombinuje i nie dotrzymuje słowa. Ucieka od odpowiedzialności, ucieka od tego, co było rzeczywiście uzgodnione czy zaplanowane. Zobaczcie i teraz tak. Tutaj do przeszłości odchodzi 9 mieczy. Tu jest jakiś demon, który nawiedza śpiącą kobietę w nocy. Może Jagienkę, bo ma warkocz, a jest to taka ludowa słowiańska talia. I ta karta sugeruje nieprzespane noce, niepewność, szukanie dziury w całym, albo sytuację, w której ktoś was tak gdzieś tutaj w kozi róg zapędziła, no że gdzieś tutaj no nie możecie przez to, nie wiem, spać, nie wiecie co zrobić, dosłownie. Ale ta karta odchodzi do przeszłości. To tak jak ktoś z was by po prostu przejrzał na oczy. No przejrzał na oczy, że tutaj rzeczywiście ktoś gra nieczysto, gra nie fair, no ewentualnie nie dotrzymuje słowa. I jest takie troszeczkę wycofanie się z tej relacji, znajomości, czy czegoś, co było ustalone. I teraz tak, zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta wieży. To jest bardzo ciekawe, bo wieża to jest taka karta, która tutaj mogłaby sugerować jakieś grzmoty, zwłaszcza w połączeniu z Asem Buław. No tutaj trochę wag nie poznaję. Tutaj mam wrażenie, że rezygnujecie z czegoś i to nie musi być tutaj od razu rzeczywiście skreślanie, odrzucanie jakiejś relacji, a może. Ale tutaj też może chodzić po prostu o wycofanie się z czegoś, postawienie czegoś na ostrzu noża, w ogóle zagrzmienie. Na tej zasadzie, że jeśli na kogoś nie działają wasze insynuacje, prośby i tak dalej, no to może tutaj trzeba po prostu trochę ryknąć. Słuchajcie, w Radzie jest dla was też przepiękna karta 6 mieczy. A 6 mieczy mogłaby jak najbardziej sugerować wyruszenie do przodu i zostawienie za sobą czegoś niefajnego. I teraz tak, jeśli chodzi o te wyjazdy lub niedotrzymane słowo przez drugą stronę, możecie tutaj najprawdopodobniej zrobić to coś, co było ustalone sami albo z kimś innym. Ewentualnie ta karta mówi, żeby odejść od czegoś trudnego, co się za wami wlecze i to może być na przykład a propos takiego postanowienia, że ja kiedyś byłam zraniona czy zraniony i już nie chcę nigdy więcej wchodzić w jakąś głębszą relację. A to jest błąd, bo tutaj rzeczywiście może być dla was niezła okazja. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta pustelnika, kapłana. On tutaj troszeczkę jak pustelnik wygląda. Ale nie, to jest karta kapłana. I słuchajcie, kapłan mógłby mówić o kontroli, o przewodzeniu i unikać rzeczywiście osób, które sprawiają, że wasze plany się rozpadają,
że gdzieś unikać osób, które tutaj rzeczywiście wasze zaufanie może nadpsuły. Wy wiecie, co macie robić i z kim macie współpracować. I jeśli chodzi o takie osoby, które rzeczywiście odwlekają na później, na ostatnią chwilę, na przykład zakup biletów lotniczych, czy określenie się, czy rzeczywiście coś robimy razem, czy nie, no to takie osoby nie ma dla nich miejsca. Wszystkiego na nie. Teraz Skorpiony. Zobaczmy, jaka będzie dla was ogromna, jaka będzie dla was ogólna energia na ten tydzień. Może i ogromna, coś ogromnego macie. Co do was przychodzi, co się pojawia? Jakaś obrona, jakaś walka? Może o swoje granice, może kogoś trzeba obronić? Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie, Skorpiony, w tym tygodniu? No, nieźle. To tak jakby walka o coś, o kogoś z kimś miałaby zakończyć się jeszcze nie sukcesem, ale już widać jakieś pierwsze rezultaty no tego, powiedzmy, sukcesu. Już jesteście bliżej aniżeli dalej. Jaka będzie rada? Tutaj też jest, słuchajcie, taka informacja, że wy chcecie zgody i walki o jakąś relację, a druga osoba troszeczkę, ego tutaj być może w tym tygodniu właśnie chowa do kieszeni, bo ego kimś działa, kimś kieruje. Czego nie robić, czego unikać? Sporo niepewności się tutaj pojawiło, ale momento. Słuchajcie, macie tak. 2 kielichów, 2 monet i kochanków, kochankowie. I tutaj może rzeczywiście chodzić o wagę, ewentualnie o sytuację, w której nie ma równości, obopólności. Okej, zacznijmy od początku. Tutaj z przełożenia ta 2 monet mogłaby mówić o żonglowaniu wyborami, czyli ktoś kogoś trzyma w niepewności. Może wy trzymacie kogoś w niepewności i zwlekacie z odpowiedzią na jakieś pytanie. Na przykład ta karta też w ogóle mówi, że tutaj trzeba się będzie nagimnastykować, żeby osiągnąć to, co sobie założycie na przykład w relacji, ale żeby nie zrobić tego kosztem zranienia drugiej osoby, drugiej strony, dlatego, że gdzieś ktoś jest tutaj bardzo delikatny, delikutaśny chciałem powiedzieć, bardzo delikatny. Ta karta w ogóle sugeruje, że gdzieś tutaj w tym tygodniu jest do złapania balans, zwłaszcza jeśli ostatnio było gorąco pomiędzy wami a kimś. Balans w sensie, jeszcze tutaj nie zwycięstwo, ale już jakaś taka zgoda. No i teraz tak, zobaczcie, w ogólnej energii tutaj jest taki husarz, bym powiedział, z szablą, rycerz mieczy, a jest to karta takiej właśnie walki o wyższe wartości, o swój honor. Jest to karta, która mówi o zaangażowaniu rzeczywiście w coś, co bardzo jest dla was ważne.
Jeśli na przykład wartością dla Was jest mieć wszystkie relacje naprawione, no słuchajcie, nie w stanie konfliktu z nikim i powiedzmy wyjaśnione ze wszystkimi dookoła, no to mam wrażenie, że tak, jak najbardziej dla Was jest ta karta ten tydzień, żeby też coś wyjaśniać. W ogóle wydaje mi się, że będzie o co walczyć. Być może słuchajcie, jakieś granice w pewnej relacji, bo tutaj być może Wasze granice były przekraczane ostatnio, niedawno. I teraz zobaczcie, przychodzi do Was 9 mieczy, 9 buław. A 9 buław to ktoś, kto, słuchajcie, odgradza się, stawia przed sobą mur. I teraz tak, albo nie chce współpracować, albo rzeczywiście daje sprzeczne sygnały, bo w połączeniu z 2 monet też to by jak najbardziej sugerowało. To też może być osoba, która gdzieś stawia Wam ultimatum, albo to Wy stawiacie ultimatum komuś innemu. No będzie spokój czy nie? No może ktoś powie, dobra, będzie. No i to już jest dobry początek do wygranej, czyli na przykład do odnowienia relacji, czy powiedzenia sobie tak, czy cokolwiek. No słuchajcie, to piszcie, jakie macie sytuacje. Niedługo czytania na sierpień, no to może tam coś będzie więcej. I o miłości, i o pracy. Zobaczcie i teraz tak, no to jest ciekawe, bo do przeszłości odchodzi 6 buław. A 6 buław to karta triumfu. To tak jakby rzeczywiście jeszcze nie było tej wygranej, ale już jesteście na dobrej drodze. No jeszcze tutaj trzeba się postarać i powalczyć. Ewentualnie ktoś chwilowo, być może właśnie na przykład w tym tygodniu, chowa ego, dumę do kieszeni. No i tutaj stara się Was zrozumieć, być troszeczkę bardziej, nie to że uległy, ale gdzieś, no taki, no dobra, powiedzmy, że trochę uległy. Może nawet, żeby Wam tylko pokazać. W każdym razie tutaj może chodzić o osobę, która, no, ostatnio trudno z nią się rozmawiało. Nie pokazywała w ogóle, co ma w duszy, w sercu i tak dalej. No ale teraz zobaczcie, no. Wy się przedstawiacie jako cudna karta kochanków z taką tutaj młodą parą, niewinną. Jeszcze te wianki urocze na rzece. Słuchajcie, ta karta mogłaby mówić, że Wy jesteście skore do wybaczenia, do dania komuś szansy. W ogóle myślicie o kimś jako o osobie, która zasługuje rzeczywiście na kolejną szansę. I to nie jest tak, że tak łatwo kogoś skreślacie. No, co jest akurat chyba dziwne, bo spotkałem się z innym zachowaniem, ale słuchajcie, no Skorpion Skorpionowi nierówny. Każdy jest inny. Karta kochanków też mówi, zwłaszcza w połączeniu z tą 2 monet, że uda Wam się rzeczywiście, no gdzieś tutaj 2 strony pogodzić. Może będziecie kogoś wspierać, żeby pogodzić 2 strony. Po prostu. Jakiś mediator może jest wśród Was. Mediatorka. I teraz tak. No, w Radzie jest 2 kielichów. Piękna karta. Ona tutaj przedstawia 2, no może na przykład zakochane w sobie osoby, które tutaj sobie przyrzekają, przysięgają, obiecują, kochają się, szanują i wspierają. Rada jest taka, żeby cokolwiek się nie działo, no próbować tutaj rzeczywiście dojść do porozumienia, do konsensusu, do zgody, do pokoju. No bo gdzieś tutaj nie potrzebujecie rzeczywiście złej energii dookoła Was. Te karty mówią, że jeśli rzeczywiście ktoś, kto nabroił, przyjdzie i w tym tygodniu się, słuchajcie, stara, bo może tak być. No, to jest właśnie osoba, która ucieka, jest trochę wybuchowa, waleczna, troszeczkę tutaj ego i duma. Jeśli się stara, no to informacja jest, żeby dać komuś szansę. Po prostu, naprawdę. Czego nie robić, czego unikać? Tutaj jest z kolei karta Asa kielichów i to jest troszeczkę dziwne, ale ja bym powiedział, żeby no tak szybko, słuchajcie, nie ulegać emocjom, albo temu, że ktoś rzeczywiście zrobi maślane oczy. No to słuchajcie, nie jest ważne. Ważne są czyny, aniżeli słowa, czy tam rzeczywiście te maślane oczy. No tutaj nie podchodzić zbyt rozemocjonowanie do tej sytuacji.
Jeśli chodzi o kogoś, kto Was zawodzi, albo jeśli Wy kogoś zawodzicie, no to sobie trzeba po prostu odpuścić coś, co miało być zrobione razem. Wszystkiego naj. Teraz strzelce. Zapraszam Was na tygodniówkę i jaka będzie dla Was ogólna energia. Oho. As kielichów. Co do Was przychodzi, co się pojawia? O, słuchajcie, karta księżyca. Przepiękna jest. Jeszcze mi się nie zdarzyła podczas używania tej talii. Więc premiera. Co odchodzi do przeszłości? Może zamykanie się na uczucie, zamykanie się na relacje. Może też na zmianę, słuchajcie. Jak Wy się przedstawiacie? No jest autosabotaż, słuchajcie. Być może związany z nową relacją. Momento. Oj, pardonsik. Jaka będzie dla Was rada? No nie wymyślać, tylko gdzieś tutaj sprawiedliwie ocenić sytuację. No tak, słuchajcie, z ręką na sercu, odrzucając emocje, tylko analizując suche fakty. To dla osób, które rzeczywiście za dużo sobie tam, wiecie, wymyślają. Czego nie robić, czego unikać? Oho, słuchajcie, sama karta wypadła, więc ją weźmy. No, ciekawe. Taki mam wrażenie, że lekko niespokojny ten tydzień będzie dla wielu z nas. Pojawiło się 2 rycerzy, monet oraz buław. I podczas gdy ten rycerz monet jest raczej opanowany i taki spokojny, no tak ten rycerz buław jest taki rozjuszony i gdzieś no taki szaleńczy, bym powiedział. No wybuchowy, buńczuczna osoba. Ale słuchajcie, no jest ciekawie. Z przełożenia ten rycerz buław mógłby sugerować przedstawiciela trygonu ognia. Barana, lwa, strzelca, jeśli macie do czynienia z takowymi. Ale też słuchajcie, no jest to informacja, że może w tym tygodniu być wybuchowo. Trzeba dużo, często, szybko zmieniać plany, no gdzieś tutaj reagować pod wpływem czyjegoś nacisku. No być może rzeczywiście też jest tak, że ktoś bardzo namiętny pojawia się, albo już się pojawił, czy pojawiła, tak znienacka, zupełnie i chce gdzieś tutaj czegoś od Was. No może Was na tym koniu właśnie przewieźć, zobaczcie, płonącym. I teraz tak w ogólnej energii jest dla Was as kielichów. No, piękna karta, która może mówić o początku nowej relacji albo w Waszym przypadku o, uwaga, nadmiernym rozemocjonowaniu, które rzeczywiście no tutaj no, idzie w parze z rycerzem buław. Ewentualnie o tym, że jest jakaś propozycja dla Was, do Was, być może związana z czymś nowym. Może w ogóle ktoś Was chce zaprosić na randkę. Jeśli chodzi o asa kielichów, to też bym powiedział, że na całe szczęście, ale gdzieś te wyzwania czy problemy
są mniejsze, aniżeli wam się wydaje. No po prostu trochę wyolbrzymiacie. No i teraz zobaczcie. Przychodzi do was przecudna karta Księżyca, która troszeczkę mi się kojarzy z kapłanką, chyba przez to, że ma księżyc na czole. Ale ta karta mogłaby wskazywać na pewnego rodzaju transformację. Czyli, no bo wiecie, no księżyc ma tutaj swoje fazy, zmieniają się. Ja bym powiedział, że jest możliwe dla was coś, czego do tej pory jeszcze nie mieliście, nie miałyście. I to może być rzeczywiście związane z nową relacją. Tylko pytanie, czy komuś jesteście w stanie zaufać, czy rzeczywiście jesteście w stanie przyjąć kogoś do swojego życia. I nie mówię, że tutaj do łóżka, czy tam do mieszkania, tylko na razie przyjąć w tym sensie, że okej, spotykamy się, poznajemy. Karta Księżyca też w ogóle mówi, że coś jest ukrytego w waszej głowie, ale niech to ja się tutaj skupię. Ukryte, ja wiem, co jest ukryte. Jakieś żale i traumy z przeszłości związane z traktowaniem was niedobrym albo z takimi relacjami, które wam krew napsuły. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi rycerz monet, czyli ten właśnie spokojny, opanowany, który ma wszystko pod kontrolą. On tutaj, zobaczcie sobie, bryka na koniu na takiej łączce pięknej, ale jest zupełnym przeciwieństwem tego rycerza buław. I właśnie jest to informacja, że być może brakuje wam troszeczkę, wiecie czego? Takiego zdrowego rozsądku. Może rzeczywiście coś zbyt dynamicznie, za szybko się dzieje i was to tempo dziwi albo niepokoi na przykład. Słuchajcie, zawsze to tempo można jakoś spróbować zmniejszyć, zmienić, spowolnić. Trzeba tylko z kimś pogadać. Tak bym zasugerował. W każdym razie jeszcze tak mi się wydaje, że te propozycje w postaci asa kielichów mogłyby mówić coś o pracy. Może wam ktoś szepnie z innego działu lub z innej firmy, że szukają na jakieś tam stanowisko i można aplikować. A wy jak się pokazujecie? Jako, słuchajcie, elfica w pułapce, czyli 8 mieczy. I jest to karta autosabotażu, jakiejś klatki umysłowej, czyli na przykład brak wiary w siebie związany z podkopywaniem się. Nie jestem wystarczająco dobry, miły, mądry, wykształcona, piękna itd., itd. Żeby, słuchajcie, ubiegać się o jakieś stanowisko. Żeby gdzieś tutaj rzeczywiście budować z kimś relacje. Tutaj też może być rzeczywiście strach i takie wymyślanie sobie, wybaczcie, że relacja, która wam się przydarza, będzie taka sama jak wszystkie inne, bo każdy jest taki sam i tutaj w ogóle nie zasługujecie na najlepsze, na tej zasadzie. To jest błąd myślowy, takie wymyślanie sobie właśnie i odgadywanie, co inni mają w zamiarach. Słuchajcie, w Radzie jest dla was karta sprawiedliwości. I ta karta mogłaby sugerować po pierwsze, żeby sprawiedliwie ocenić, czy jest tutaj jakieś zagrożenie, czy rzeczywiście coś wam się stanie, jeśli aplikujecie na jakieś stanowisko. Najwyżej was odrzucą, ale zobaczą, że chcecie czegoś więcej. A może was zaproszą i na przykład wdrożycie się w rozmowy kwalifikacyjne. 1, 2, 3 i będzie coraz łatwiej. Ta karta też w ogóle mówi, żeby zluzować, wyluzować i troszeczkę spróbować zachować balans taki emocjonalny. Tak to się mówi? Tutaj powiedziałbym, że ukojenie wam się gdzieś należy i przyda. Za bardzo się gdzieś nakręcacie. Tak mi się wydaje. Samo nakręcanie się. Czego nie robić, czego unikać? 10 buław. A zobaczcie, ta babuleńka, która gdzieś sobie drewno do kominka niesie w zimie, bidulka. Ona tutaj ma bardzo dużo na swoich barkach. Jeszcze sama sobie dokłada. Jeszcze sama się linczuje. Jeszcze sama się na przykład krytykuje. I jaka jest rada? Po prostu, żeby tego nie robić. Jeśli też jakaś relacja idzie za szybko,
no to też tutaj, słuchajcie, no wypadałoby o tym porozmawiać. Po prostu szczerze jak ludzie. Jeśli kiedyś, no nie było szczerych rozmów w poprzednich relacjach, to może teraz powinny być wreszcie. Wszystkiego naj. Teraz koziorożce. Zapraszam Was na tygodniówkę i sprawdźmy, jaka będzie ogólna energia dla Was. Och, moja ulubiona karta. Chociaż powiem Wam, że ta talia jest tak piękna, że no, zaczynam mieć więcej swoich ulubionych kart. Na pewno wizualnie, ale też jeśli chodzi o znaczenie. Co do Was przychodzi, co się pojawia. Tęsknota. Być może tęsknota. Wiecie za czym albo za kim? Może nawet za czymś, czego nie ma. Co jest przez Was... Ojejku, jak to powiedzieć? Zaraz. Co odchodzi do przeszłości? Czyli jest poczucie tęsknoty, ale nie ma powodu. I jeszcze sobie to pogłębiacie. Jak Wy się przedstawiacie, koziorożce? Karta cesarza. No, ciekawe. Momento. Jaka będzie dla Was rada? Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, silne karty, bardzo. Tutaj widzę jakichś władców, przewodniczących, przewodzących, dominujących, silną męską energię. Słuchajcie, a w ogóle też powiem, że jest sporo wielkich arkan, bo jest tak. Cesarz i kapłan, bardzo silne osobowości tutaj. I jest też księżyc i gwiazda. No słuchajcie, jeszcze tylko brakuje słońca, żeby był tutaj nieboskłon. Ładnie. Lubię połączenie gwiazdy i księżyca, ale to tak. Wy się przedstawiacie jako cesarz, w Radzie kapłan. Dobra. Słuchajcie, to może być związane z tym, że ktoś Wam mydli oczy, na przykład w pracy, albo coś a propos pieniędzy. Na przykład mówi, że Wasza działka lub Wasze mieszkanie jest warte mniej, aniżeli Wam się wydaje. Może czujecie, że ktoś wycenia Waszą pracę, bądź rzeczywiście Wasze nieruchomości za nisko. Też bym powiedział, że no bo tak, zobaczcie, z przełożenia jest 4 kielichów. Bardzo ciekawa w tej talii. Ale no ta karta mogłaby mówić, że trzeba sobie coś przemyśleć, ewentualnie gdzieś tutaj postawić granicę, bo no 4 kielichów, gdzieś tutaj z każdej strony rzeczywiście nas, powiedzmy, zamykają te kielichy. Tutaj bym też powiedział, że być może jest jakaś propozycja, którą rzeczywiście trzeba przemyśleć. Mam też w ogóle wrażenie, że ktoś zachowuje się jak pies ogrodnika wobec Was. I to też może być, słuchajcie, pracodawca. Nie chce Was wypuścić do innej, nowej pracy i firmy, obiecując, że będzie lepiej i będą podwyżki, ale na razie jeszcze nie ma. No tutaj ewidentnie trzeba się zastanowić i pomyśleć, czy nie ma iluzji. Tym bardziej, że
Zobaczcie, w ogólnej energii przecudowna karta gwiazdy. A karta gwiazdy ewentualnie w negatywie mogłaby sugerować iluzję. Czyli ktoś Wam mydli oczy, jest bujanie w obłokach, ktoś myśli, że na przykład nie zauważycie. I tutaj rzeczywiście z taką osobą się trzeba rozprawić, ale w sposób mądry, inteligentny, dyplomatyczny, asertywny, szanując drugą osobę, ale też słuchajcie swoje przede wszystkim granice. Ja bym powiedział też tak, jakaś propozycja, która jest Wam złożona, przyjęcie jej może za sobą prowadzić do jakichś takich naprawdę owocnych nowych początków. Ale Wy z jakiegoś powodu obawiacie się, że zmiana bądź przyjęcie tej propozycji będzie niekorzystne. Tym bardziej, że zobaczcie, tutaj przychodzi do Was karta piątki monet, czyli karta braku, niedostatku, być może tęsknoty. Może na przykład tęsknoty za osobą, która trzyma Was w niepewności, gdzieś tutaj znikła, dawno nie ma kontaktu. Być może jest to osoba, która rzeczywiście daje Wam sprzeczne sygnały, a Wy naprawdę chcecie takiej szczerej, prawdziwej relacji, stabilnej. Ewentualnie powiedziałbym, że nie przyjmując jakiejś propozycji i nie zmieniając czegoś, skazujecie siebie gdzieś tutaj na marazm oraz utratę pewnego potencjału, który rzeczywiście mógłby być dla Was. I teraz zobaczcie. Do przeszłości odchodzi też cudowna karta Księżyca. Tutaj przedstawia taką córę nocy, bym powiedział, która się tutaj brata z wilkami, jakkolwiek to zabrzmiało, dziwnie. Jest to karta intuicji, używania swojej intuicji, zaufania sobie oraz, słuchajcie, zdrowego rozsądku i zmiany. Czyli tak, ktoś tutaj rzeczywiście nie umie zachować zdrowego rozsądku, emocjonalnie podchodzi do spraw i zamiast użyć na przykład rozumu, to gdzieś tutaj kieruje się emocjami, czyli niepewnością, strachem itd., itd. Ewentualnie, tutaj odkrywacie przed kimś, że nie podoba Wam się, w jaką stronę idzie Wasza relacja. Może to być rzeczywiście związane z przerwami, niestabilnością, braku jakichś tam zaręczyn, czy ślubu, czy czegokolwiek, na czym Wam zależy. Chwilencję. Tutaj zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta cesarza i to jest bardzo dobrze, dlatego że cesarz, on jest osobą taką rządzącą, dyrygującą, ogarniającą, która wie, czego chce, może nawet jest troszeczkę sroga. I teraz tak, tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że bardzo asertywnie, z zaznaczaniem granic, tutaj gdzieś do osoby, która trzyma Was w iluzji, że tak powiem, się zwracacie. Ale też bym powiedział, że ten cesarz, on może za bardzo krytykować. On może być za mocny, za bardzo wymagający w stosunku do Was akurat. I to też jest na tej zasadzie, że nie chodzi o autosabotaż, ale jakaś krytyka w swoją stronę. Pracuj więcej. Zjadłaś czekoladę, to będziesz gruba. A gruba to źle, na przykład. Ten krytyk mówi. Albo nie poszedłeś dzisiaj na trening, będziesz chory. Takie czarnowictwo, ale też połączone z krytykowaniem. Jak ja wyglądam, co ja robię, głupia jestem i tak dalej. Nad tym trzeba popracować. Słuchajcie, w Radzie jest kapłan i on jest dosyć podobny do cesarza, ale kapłan to karta kontroli i też, słuchajcie, takiej mądrości, bym powiedział. I teraz tak, jeśli chodzi o tę kontrolę, to tutaj trzeba przejąć kontrolę w relacji, w której ktoś Was robi w bambuko, po prostu. Wy to czujecie i wiecie. Ewentualnie trzeba przyjąć kontrolę nad swoimi emocjami i oddzielić rzeczywiście myśli, emocje od suchych faktów. Czyli na przykład ktoś do mnie nie odzywa się od 2 dni.
czy to rzeczywiście emocje, myśli, oznacza, że nie kocha, zdradza, ucieka, oszukuje, leży w szpitalu? Nie, to może po prostu znaczyć, że nie ma czasu. Albo, na przykład, suche fakty, nie odzywa się, okej, to nic nie znaczy tego szpitala, tej choroby, tego zdradzania i tak dalej. To są wymysły. Wiecie, o co chodzi? Spróbować to oddzielić tak rzeczywiście. Czego nie robić, czego unikać, trójka buław. I słuchajcie, powiedziałbym tak, jest to karta bramy. To tak jakby nie zamykać się na coś, co na przykład nie przynosi Wam pełnej satysfakcji, a może. Czyli nie zgadzać się na jakieś tutaj, słuchajcie, złe traktowanie. Nie zgadzać się na to, żeby ktoś zachowywał się jak pies ogrodnika. Nie zgadzać się na to, żeby ktoś tutaj rządził w Waszej relacji. Na razie, może rządził, to jest złe określenie. Żeby relacja była na czyichś zasadach. Tutaj gdzieś mają być obustronne rzeczywiście zasady i zgoda na nie, żeby tak właśnie było. Tyle, powiedziałbym tak, jest tutaj coś do ugrania, nie obawiać się też przed przyjęciem pewnej propozycji i wprowadzeniem zmian. Wszystkiego naj. Teraz wodniki, witam Was na tygodniówce i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Dziwna rzecz, same kielichy. Co odchodzi do przeszłości? Okej, już chyba wiem, o co chodzi. To tak jakby wodniki za bardzo emocjonalnie podchodziły do pewnej sytuacji związanej z koniecznością zmiany, poszerzenia swoich horyzontów, czegoś dodatkowego wprowadzenia do swojego życia. Jak Wy się przedstawiacie? No właśnie, jako karta wisielca. To jak wodniki by czuły, że jakoś nie ma rozwoju, albo rzeczywiście, że są w pewnego rodzaju pułapce. I czy to chodzi o relacje, czy o pracę, to już nie wiem, to zależy od tego, jaka jest Wasza sytuacja. Jaka jest rada? O, dwójka mieczy. Tutaj ta karta jeszcze mi się chyba nie trafiła w tej talii. Jeszcze jej nie widziałem. Czego nie robić, czego unikać? Oj, dziewiątka kielichów. Też dawno jej nie widziałem. A w tej talii chyba też jeszcze w ogóle. Słuchajcie, dziwna sytuacja. To znaczy dziwna. Ja sobie tak gadam, że dziwna lub nie dziwna. Po prostu Wasza, specyficzna. Powiedziałbym tak. Tutaj może być taka sytuacja związana z koniecznością podjęcia decyzji i zmiany perspektywy. A propos jakiejś zmiany, a propos wyruszenia do przodu. Na przykład coś na zasadzie, wypadałoby może rzeczywiście zrobić krok do tyłu po to, żeby w najbliższej przyszłości można było zrobić 3 do przodu. Nawet takie, jakby to powiedzieć, zdegradowanie chwilowe, ale na przykład w lepszej firmie, po to, żeby zaraz gdzieś w tej firmie lepszej wspiąć się do góry, bo na przykład w obecnej się nie da. Coś na tej zasadzie. Mam nadzieję, że łapiecie, o co mi chodzi. Ale teraz tak. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was dziewiątka kielichów.
I 9 kielichów to taka, no tutaj akurat złota rybka, która spełnia życzenia. I wydaje mi się, że jest to związane z tym, że być może jest u Was nie do końca tak, jakbyście sobie tego życzyli bądź życzyły. Albo nie jest do końca tak, jak miało być. Na przykład w życiu zawodowym. No już tutaj się uczepmy tego życia zawodowego. Ta karta 9 kielichów też mogłaby jak najbardziej mówić o przyjemnościach, słuchajcie. I to coś na tej zasadzie, że na przykład przyjemności, takie cielesne typu jedzenie, słodycze, nie wiem, jakieś tam trunki i tak dalej, jakby miały Wam na przykład poprawiać nastrój. No, co z jednej strony jest całkiem niezłe, dlatego że umiecie i wiecie, jak sobie poprawić nastrój, ale z drugiej strony, żeby no to gdzieś nie zamieniło się w jakiś zwyczaj, na przykład, który może no, po jakimś czasie rzeczywiście zacząć Wam szkodzić. Zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest 8 kielichów, która przedstawia z kolei włóczy kija. No, ta karta mogłaby jak najbardziej sugerować o wyruszeniu w nową podróż, o konieczność zostawienia za sobą czegoś trudnego albo czegoś rozczarowującego. I teraz tak, jeśli chodzi o tę 8 kielichów, no to zobaczcie, tutaj jest gdzieś w tle pokazany wodospad, do którego gdzieś najprawdopodobniej zmierza ten włóczyki. Jest to gdzieś informacja, że być może za bardzo emocjonalnie podchodzicie do zmian, być może za bardzo emocjonalnie podchodzicie do jakiejś podróży, do jakiegoś procesu, bo no, wszystko jest procesem, jesteśmy stale w jakichś różnych procesach, ale no gdzieś być może za bardzo czekacie na metę, rzeczywiście ciesząc się tym biegiem, tym procesem. Na przykład, jeśli chodzi, to co dla Was może być tą metą? Nie wiem, awans, podwyżka czy coś tam. No jeśli tutaj jest tylko i wyłącznie jakaś irytacja i frustracja, no to może być rzeczywiście trudno dojść do tego celu, dlatego że gdzieś on coraz mniejsze znaczenie dla Was ma. Jakby osłabia się jego znaczenie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie jest tutaj informacja, że wypadałoby podjąć jakąś decyzję, aby poszerzyć swoje horyzonty. I teraz zobaczcie. Przychodzi do Was As kielichów. Karta, która jasne mogłaby mówić o nowej relacji, o pogodzeniu się, ale według mnie nie w tym przypadku. As kielichów tutaj w negatywie mógłby sugerować, że po pierwsze, albo właśnie, znowu to podkreślę, zbyt emocjonalnie, za bardzo się przejmujecie jakąś sytuacją, to zbyt emocjonalne podejście jest rzeczywiście. Ewentualnie jest jakaś droga, jest jakaś opcja, którą rzeczywiście można wybrać. Na przykład dodatkowa praca, żeby sobie dorobić, bo w obecnej nie jest tak, jak miało być, ale gdzieś myślicie sobie, że ta dodatkowa opcja jest za bardzo ograniczająca, albo na przykład nie chcecie robić czegoś, co nie jest w zakresie Waszego wykształcenia, bo gdzieś Wam to będzie umniejszać, czy coś na tej zasadzie. No tu jest informacja, że gdzieś być może rzeczywiście wypadałoby spróbować chociaż na jakiś czas, no bo to też miałoby być tylko czasowe, a nie gdzieś do końca życia na przykład mieć 3 prace. Wiecie, o co mi chodzi? Mam nadzieję. I teraz tak, zobaczcie, do przeszłości odchodzi z kolei karta Asa buław. No, As buław mógłby jak najbardziej tutaj sugerować o takim wigorze, o energii, o zapale rzeczywiście do wprowadzania zmian, do wyboru jakichś nowych ścieżek albo dodatkowych. No tylko, że ta karta odchodzi do przeszłości. To tak jak rzeczywiście coś odbierałoby Wam energię. No, taką rzeczywiście fizyczną mi się wydaje. I to mogą być albo rzeczywiście używki, jakieś tam polepszacze nastroju, czy to, słuchajcie, cukier, czy za dużo kawy, czy jakieś zupełnie inne. Albo, no, może to być właśnie takie rozemocjonowanie, takie panikowanie nawet trochę. Wodniki może panikują. Słuchajcie,
Wy przedstawiacie się jako karta wisielca i no z jednej strony ten wisielec może mówić o pewnym zastoju albo o nieumiejętności wyjścia z jakiejś sytuacji, bo jest po prostu jakieś poczucie niemocy. Ewentualnie ta karta sugeruje, że trzeba spojrzeć właśnie z innej perspektywy na sprawy. Czyli, być może zagryzę zęby i na parę miesięcy, no nie wiem, przeprowadzę się do domu, do rodziny, albo będę mieć dodatkową pracę, ale gdzieś dzięki temu oszczędzę, albo dodatkowe koszty mi się gdzieś tam zneutralizują. No coś na tej zasadzie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że łapiecie. Ale ten wisielec też tutaj sugeruje, że obojętnie jaka sytuacja jest dookoła was, no to na co macie wpływ, to przede wszystkim co jest i co dzieje się w waszej głowie. To jak odbieracie rzeczywistość i jak dana sytuacja na was wpływa, czy w ogóle na was wpływa. Wiem, jest łatwo powiedzieć, ale wypadałoby chociaż spróbować. Na pewno sobie jeszcze nie dokładać. Zobaczcie, w Radzie jest dwójka mieczy. No taka anielica, która ma złote skrzydła. Ale ta karta może sugerować, żeby rzeczywiście samej sobie nie nakładać barier. Nie dokładać sobie problemów. Nie zamykać się na jakąś opcję, która ostatnio w waszej głowie się pojawiła. Dlatego, że gdzieś być może wcale nie jest taka zła. No nie wiem, słuchajcie, czy to na przykład będzie wynajęcie swojego mieszkania, żeby właśnie sobie zarobić, ale przeprowadzenie się gdzieś do rodziny na jakiś czas, żeby no dzięki temu no właśnie tylko dorzucać się do opłat, a nie płacić całego czynszu. Łapiecie, o co mi chodzi. Napiszcie, czy łapiecie i czy rzeczywiście z kimś to rezonuje. Dwójka mieczy też tutaj mówi, że no momentami jesteście takimi więźniami swoich myśli, jak każdy z nas, no ale to rzeczywiście od nas zależy, czy pracujemy, czy nie. Mi też się zdarza wpadać w taką pułapkę, żeby nie było. Słuchajcie, no bo jestem człowiekiem. Czego nie robić, czego unikać? 9 buław. I słuchajcie, no to jest taka postać, która stawia przed sobą mur i rzeczywiście się odgradza, zamyka i odbiera może jakby to powiedzieć, to co się ostatnio dzieje jako jakąś przeszkodę i nie widzi w tym potencjału. Słuchajcie, nie wiem jakie macie sytuacje życiowe. No tutaj karty mówią, nie ja, to znaczy karty pokazują, że gdzieś tutaj coś się da z tego wyciągnąć. I nie bądźcie na anty, tylko troszeczkę spróbujcie rzeczywiście popłynąć z tym, co się dzieje. No może to jest rzeczywiście tylko moment, albo prowadzi was ten czas do czegoś większego, tylko trzeba zaufać procesowi, tak? Słuchajcie, filozoficznie trochę. No, wszystkiego naj. Teraz ryby. Zapraszam was na tygodniówkę i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia. Co do was przychodzi, co się pojawia? Albo kto oczywiście. Konieczność używania intuicji, opanowania, taki spokój jest wam tutaj potrzebny. Opanowanie, planowanie, ale to zaraz. Co odchodzi do przeszłości? Wybaczcie. Tutaj mam wrażenie, że wiecie, jak o coś zawalczyć, wiecie, jak z kimś rozmawiać, coś wam się rozjaśnia. Jak wy się przedstawiacie?
No dobrze, naprawdę nieźle. Jeszcze nie wiem do końca, czego może dotyczyć to czytanie. Zobaczymy, co się pojawi z przełożenia. No ale powiem, że macie dwóch króli. I jest to król mieczy i król buław. Rada dla Was. Spokój Was ratuje, jakby to moja babcia powiedziała. Dosłownie jest taka rada. Czego nie robić, czego unikać. Powiem tak, to czytanie też może dotyczyć wyjścia na jaw jakiejś sprawy, albo w ogóle dowiedzenia się o czymś, na co, może nawet nie to, że czekałyście, ale jakieś wieści do Was dochodzą. I powiem szczerze, że te wieści wydaje mi się, że są raczej na pozytywne. Takie bardziej otwierające Wasze horyzonty i drzwi Wam do czegoś istotnego, na przykład zawodowo. Nie wiem, czy tutaj nie jest ukrywana podróż, może nawet przeprowadzka, może nawet za granicę, jeśli chodzi o kogoś z Waszej rodziny, Waszego bliskiego otoczenia. No ale już może tutaj nie będę tak bardzo szeroko iść. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was 8 kielichów. I ta karta, która przedstawia włóczy kija, wcale nie musi mówić o rozstaniu. Wręcz powiedziałbym, że ta karta to jest taka gotowość na doświadczanie nowego, na podążanie jakąś nową drogą, z takim zostawieniem za sobą jakichś starych przyzwyczajeń, starych schematów, czegoś, co już Wam po prostu nie służyło. I słuchajcie, ja nie wiem, czy to nie będzie związane nawet z komunikacją z kimś bardzo bliskim. Może, słuchajcie, jest to związane z tym, że po prostu komuś odpuszczacie. I jest po prostu biała karta. Tak to się chyba mówi, prawda? Biała karta. No tak. 8 kielichów to jest niewątpliwie jakaś wędrówka w nieznane, jakiś nowy etap. Czy to jest związane z rozstaniem? Nie sądzę. Nie widzę tutaj takich kart, no ale jeśli z kimś to rezonuje, no to powiedzmy, że tak. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was król mieczy. A król mieczy jest taki, no słuchajcie, opanowany, troszeczkę zamknięty, ale to nie dlatego, że gdzieś tutaj, nie wiem, nie chce rozmawiać, tylko po prostu on odzywa się tylko wtedy, kiedy ma coś do powiedzenia. To jest taki strateg, to jest myśliciel, osoba, która jest wielkim dyplomatą, wie jak walczyć, wie jak rozmawiać, wie jak negocjować. No taki, słuchajcie, powiedzmy, może nie przywódca, ale taki, no dobra, niech będzie przywódca. I w tym tygodniu wypadałoby rzeczywiście używać rozumu, aniżeli serca. Wypadałoby się rzeczywiście porozumiewać z innymi tak bardzo spokojnie, dyplomatycznie, z takim nastawieniem na słuchanie, no i też gdzieś, słuchajcie, wyciąganiem wniosków. Ja tutaj bym powiedział, że jest jakaś gotowość na odcięcie się od czegoś trudnego. Zobaczcie, przychodzi do Was przecudowna karta księżyca, czyli tutaj władczyni księżyca, wilków, i ta karta mogłaby mówić rzeczywiście o intuicji, o tym, że prowadzi Was w dobrą stronę, zwłaszcza jeśli tutaj planujecie wybrać coś nowego lub wybrać się w nową podróż, niekoniecznie związaną z urlopem, ale też życiową czy edukacyjną, słuchajcie. Karta księżyca mogłaby mówić o zmianie, dlatego że gdzieś jak najbardziej księżyc ma swoje fazy. I tutaj powiedziałbym, że rzeczywiście nadchodzi zmiana ku nowemu, gdzieś ku czemuś, w czym będziecie się czuć pewniej. I nie wiem, czy to też nie będzie właśnie związane z tym, że podejmujecie pewną decyzję o zostawieniu kogoś, zostawieniu czegoś, albo decyzja o tym, że na przykład od tej pory rozmawiacie tylko i wyłącznie jak opadną emocje, jak weźmiecie parę oddechów,
chwilę się przejdziecie, pozbieracie myśli, wiecie o co chodzi. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta 7 buław, a 7 buław to jest takie odpychanie ataków. To jest taka obrona. Obrona tego, co macie. Swojej godności, swojego honoru. Albo, słuchajcie, w ogóle wzbranianie się przed czymś, co ma nastąpić w najbliższym czasie. Powrocie do szkoły, powrocie na studia, powrocie do pracy. Tutaj gdzieś wypadałoby spróbować myśleć o takim powrocie na przykład, lub w ogóle rozpoczęciu nowej pracy, nowej szkoły i tak dalej. W taki sposób związany z otwarciem się na nowe doświadczenia. No, zmienić perspektywę. Wybaczcie. Zobaczcie, wy tutaj przedstawiacie się jako karta króla buław i w ogóle król buław przedstawia trygon ognia. Baran, lew, strzelec. Nie wiem, czy komuś to coś mówi. Ale w ogóle, no słuchajcie, król buław jest bardzo pewny swojego. Bardzo pewny swego, pewny siebie, wie co ma robić. I tutaj na szczęście, że wam się trafili ci dwaj królowie, dlatego, że jeden gdzieś balansuje drugiego. Czyli no taki, powiedzmy, troszeczkę wybuchowy i ewentualnie może nawet nie wybuchowy, ale taki szybko pieklący się i ufający swoim emocjom król buław jest gdzieś, no tutaj ewidentnie przez króla mieczy zbalansowany. Dobrze, umiecie odnaleźć ten balans, ale też jesteście pewne jakiejś zmiany, jakiejś decyzji. Słuchajcie, mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. W Radzie jest cudna karta umiarkowania i tak jak właśnie moja babcia by to powiedziała, spokój cię ratuje. Tylko i wyłącznie spokój, opanowanie, jakaś nienadmierna emocjonalność czy wymyślanie sobie powodów, dlaczego czegoś nie zrobić lub coś zrobić. Po prostu spokój. Też suche fakty, momento, właśnie a propos suchości. Suche fakty, a nie gonitwa myśli, bo w tej gonitwie myśli można się zagubić i tak wymyślać, że jeszcze w to uwierzyć. Czego nie robić, czego unikać? 4 buław. Piękna tutaj para krakowiaka jakiegoś tutaj odstawia. Ta karta sugeruje, żeby cieszyć się na zmiany, cieszyć się na nowości, cieszyć się na jakiś powrót na przykład do pracy, szkoły, dlatego, że naprawdę czeka was tam coś rozwojowego, coś ważnego, zupełnie nowy etap. Jeśli chodzi o 4 buław, to też mówi o tym, żeby nie pozwolić ograniczyć siebie strefie komfortu, bo coś nowego, znowu to podkreślę, was czeka i to owocnego. Wszystkiego najpierw. Teraz barany. Zapraszam was na czytanie tygodniowe i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia. O, paź mieczy, którego jeszcze nie widziałem w tej talii. To znaczy, tam przeglądałem sobie karty, ale jeszcze nie trafił mi się w czytaniu. Co do was przychodzi, co się pojawia. Słuchajcie, być może opóźnienia związane z wyjazdem albo z finalizacją na przykład jakiegoś kontraktu, umowy. Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie? O. No tak. Jaka będzie dla was rada? Może już niech tutaj rozłożę wszystkie karty. Wybaczcie, ale coś... cały czas mnie jakaś chrypa łapie. O co chodzi?
co się z niej nie jakoś tam wyleczy, to znowu. W Radzie As Mieczy w ogóle sporo mieczy, a miecze są związane z trygonem powietrza, czyli bliźniętami, wagą lub wodnikiem. Nie wiem, czy to Wam coś mówi. Miecze to też jest, słuchajcie, komunikacja, to jest opanowanie, dokumenty, sprawy sądowe, konieczność przypilnowania tego, czego raczej nie robić i czego unikać. Okej, no niezłe czytanie, naprawdę niezłe czytanie, bo gdzieś wychodzi na to, że pewnego rodzaju opóźnienia, no gdzieś będą na Waszą korzyść. Ja bym w ogóle powiedział, że no czasami rzeczywiście trzeba bardziej poczekać, dłużej poczekać, no i będąc cierpliwym, żeby rzeczywiście osiągnąć coś takiego upragnionego, wymarzonego, coś, co jest dla Was, a nie na łapu capu, bo to może tylko Wam przynieść problemów, rozterek, wyrzutów sumienia. Powiem tak, z przełożenia jest karta Słońca. I bardzo dobrze, dlatego że ta karta sugeruje sukces, radość, zadowolenie, coś pozytywnego. Super, oby tak dalej. No jest to naprawdę jedna z piękniejszych kart, jakie kiedykolwiek widziałem, nie tylko w tej talii, bo pokazuje, zobaczcie tutaj, no cykl życia właściwie, od małego dzieciaczka do starszego człowieka i to jest piękne, bo jest to gdzieś informacja, że no w każdym tym okresie, w każdym procesie, jakiego doświadczamy, no według mnie, takie jest znaczenie, no że można odnaleźć rzeczywiście coś pięknego, coś pozytywnego i cieszyć się po prostu. Dużo optymizmu w każdym razie tutaj jest. I dobrze. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was paź mieczy, a paź mieczy może tego aż tutaj tak bardzo nie widać, ale ta karta mogłaby mówić, słuchajcie, o opóźnieniach, o tym, że coś jest spowolnione i Wy na przykład, co jest bardzo ważne też, nie walczycie jakoś bardzo o to, nie sprzeciwiacie się, tylko po prostu gdzieś cierpliwie czekacie i no, robicie to, co możecie, żeby gdzieś, nie wiem, tę sprawę doprowadzić do końca, ale też nie jakoś tak, wiecie, naciskając. Czyli krótko mówiąc, opóźnienia w tym tygodniu, w ogóle może troszeczkę spokojniejszy tydzień, szczerze mówiąc, ale dzięki temu gdzieś, no, możecie sobie odpocząć umysłowo. I też bym w ogóle powiedział, że wypadałoby odpuszczać sobie. No tutaj ewidentnie barany uczą się odpuszczania pewnych rzeczy. Co ma być, to będzie. No tutaj nie będę przyspieszać albo denerwować się na siłę, bo tylko sobie frustracji dołożę. Zobaczcie, przychodzi do Was karta szóstki mieczy, która jest związana ze zmianą, może z podróżą, z jakimś, słuchajcie, koniecznością poddania się rzeczywiście jakiemuś procesowi, zamiast walki z nim, no dosłownie. Jeśli coś się opóźnia, no to trzeba gdzieś po prostu się nie sprzeciwiać, zaufać temu. Jeśli coś nie wyszło, to po prostu rzucić to w cholerę i zacząć na przykład jak odpoczniecie, albo zacząć coś zupełnie innego. Jeśli chodzi o szóstkę mieczy, to tutaj też jest taka informacja, że coś w porozumieniu z większą ilością osób szykuje się dla Was i to ma być lepsze. O co chodzi? Tak mi się wydaje, że na przykład jeśli no, był jakiś doradca finansowy czy związany z nieruchomościami u Was, no to może wypadałoby zasięgnąć rady innego doradcy, w ogóle zmienić go albo popytać ludzi dookoła. Dlatego, że tutaj coś lepszego może Wam się trafić w momencie, gdy poczekacie, ale też rozszerzycie swoje horyzonty lub pomożecie komuś działać. Mam nadzieję, że nie zamotałem. No, ta szóstka mieczy to też może być podróż w stylu zmieniam pracę albo zmieniam mieszkanie.
Słuchajcie, do przeszłości odchodzi as buław i właśnie bardzo dobrze, bo ten as buław tutaj dla mnie troszeczkę w negatywie, to jest takie popędzanie tego pazia mieczy właśnie. To jest takie pieklenie się. To jest takie przyspieszanie i słuchajcie, chęć motocykl. Chęć takiego wprowadzenia control freaka, czyli tutaj właśnie kontrolowanie wszystkiego. I wszystko musi być tak jak ja chcę, tak jak ja zaplanuję. Nie ma miejsca na potknięcia. No, tutaj właśnie to odchodzi do przeszłości. Bardzo dobrze. No, jest mniej pieklenia się. No, chyba że pieklenia takiego, jakie lubicie. Słuchajcie, no, wy przedstawiacie się jako karta umiarkowania. Super, cudna, leśna sceneria, jakiś wodospad i w tle taki, powiedziałbym, że magiczny jeleń, ale no ta karta dosłownie mówi o takim spokoju, o zaufaniu, o tym, że gdzieś może sprawy się wloką, może ten tydzień jest spokojniejszy, może mniej dynamiczny aniżeli do tej pory, ale no gdzieś rzeczywiście wykorzystujecie ten czas na odpoczynek. Tutaj gdzieś po prostu macie w głowie spokój. No czy ja już to powiedziałem pewnie tak parę razy. I wymyślać nie będę. W ogóle wydaje mi się, że na łonie natury bardzo Wam się będzie dobrze odpoczywało i nabierało sił takich psychicznych. Zobaczcie, w Radzie jest karta Asa Mieczy. I As Mieczy to jest nie tylko początek nowej komunikacji, nowych pomysłów, jakiejś innowacji, czyli w Radzie by było, żeby gdzieś spróbować skomunikować się z szerszą ilością osób, jeśli chodzi o podjęcie jakiejś decyzji, no albo właśnie pomóc komuś działać. W każdym razie przypilnować spraw związanych z dokumentami, umowami itd. Tutaj trzeba pokazać, że Wy się cenicie i gdzieś na pewno nie spuszczać słuchajcie, z oferty, czy no nie wiem, nie pozwalać komuś Wam wcisnąć czegoś, jakiegoś bubla, czy jakiejś kiepskiej oferty, tylko i wyłącznie dlatego, że za szybko tutaj gdzieś powiecie, no nie wiem, nie, bo za mało. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj w Radzie jest, poczekaj trochę, pokaż, że masz swoje zasady, granice, że się cenisz, wrócą do Ciebie na tej zasadzie. Czego nie robić, czego unikać? 9 mieczy. Nie być dla kogoś demonem sennym. Nie, słuchajcie, ta karta mogłaby mówić o koszmarach sennych, o szukaniu dziury w całym, o zamartwianiu się, o nieprzespanych nocach związanych z kołowrotkiem w głowie. Być może przed snem wypadałoby czytać, spacerować, wyciszać się, nie oglądać jakichś dynamicznych filmów albo w ogóle nic nie oglądać, chyba że posłuchać mnie na przykład. Słyszałem, że mój głos podobno koi, więc no to tutaj tak by było w Radzie. Wszystkiego naj. Teraz byki. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe. No i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. O, pięknie. Wasza karta, nasza karta. Co przychodzi, co się pojawia? A to akurat dziwne. Słuchajcie, może też to jest związane z tym, że ktoś ma skrupuły, aby rozstać się z miejscem pracy, do którego ma się sentyment i długo się w nim pracuje. Albo żeby zmobilizować się do szukania pracy. Co odchodzi do przeszłości? No ale tutaj akurat dobrze, bo odchodzi do przeszłości poczucie potrzasku. O, tutaj w ogóle 2 karty wyszły, ale biorę tylko tą, co była pierwsza. Poczucie potrzasku, zależności od kogoś, od czegoś. Jak Wy się przedstawiacie?
Karta siły. Ładnie, ładnie. To tak jakbyście, słuchajcie, umiały zdominować swoje jakieś demony wewnętrzne, duchy przeszłości, może nawet nostalgiczny nastrój, który ostatnio jakoś tam może się pojawiał czasami. Rada dla Was. Rada to karta umiarkowanie, czyli spokój Cię ratuje. Czego nie robić, czego unikać? Okej. No ciekawe czytanie. Znaczy, zobaczymy, czy będzie ciekawe. Myślę, że ciekawy rozkład kart. Pojawiła się karta diabła, siły i umiarkowania. No to jest, słuchajcie, dosłownie taka informacja, że jakaś toksyczna, ograniczająca sytuacja bądź kontrolująca Wasze emocje, myśli, no będzie przez Was zwalczona i tutaj ku spokoju. Ku spokojowi? Ku spokoju. Tak mi się wydaje. Trafiła się tutaj z przełożenia karta, której jeszcze nie widziałem, nie używałem w tej talii. I jest to 10 mieczy. No tutaj chyba takiego pokonanego smoka przedstawia. W każdym razie jest to karta niemocy, nieumiejętności wyjścia z sytuacji, poddania się, być może w ogóle jakiegoś marazmu, który na przykład jest związany z brakiem sił witalnych albo z marazmem w pracy, na przykład zawodowym marazmem. Nie to, że jest za dużo urlopu, tylko po prostu w pracy nie ma wyzwań, jest nudno, nie rozwijam się na tej zasadzie. W ogóle czuję, że to będzie spokojny tydzień, bo 10 mieczy to raczej mało dynamiczna karta. Chwilencjo. Tutaj zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta Króla Monet. Fantastycznie, bo Król Monet to przedstawiciel trygonu Ziemi, czyli byk, panna lub koziorożec, więc jesteście w swojej energii, super fantastycznie. Słuchajcie, Król Monet to jest ktoś pewny siebie, zdrowy egoista, który dba o swoje potrzeby, nie obawia się negocjować, jeśli chodzi o pieniądze, nie obawia się gdzieś tutaj negocjować, jeśli chodzi o, albo może nawet nie negocjować, tylko tak jakby w cudzysłowie walczyć o swój honor, o uznanie. To jest jakiś autorytet. No tutaj w ogóle dużo dojrzałości jest wymagane od Was w tym tygodniu, ale też mam wrażenie, że tę dojrzałość macie. Król Monet niewątpliwie tutaj mógłby sugerować wyzwania zawodowe, które gdzieś się pojawiają. Ewentualnie informacje, że Wy jesteście gotowi, gotowe na wyzwania zawodowe i życiowe i jeśli gdzieś czujecie, że nie, to jest to wymyślanie. Dlatego, że zobaczcie, przychodzi do Was 5 kielichów. Przecudna karta. Zobaczcie, jak ją odwrócę, to widać tutaj w wodzie odbicie. I teraz tak. Ta karta może sugerować, słuchajcie, to, że jakaś nostalgia może ostatnio była związana na przykład z tym, że jest utknięcie w pracy, w której nie lubicie, albo w ogóle nostalgia a propos braku rozwoju życiowego, personalnego, jakkolwiek. Ta karta może też sugerować takie, słuchajcie, skupianie się na tym, na czym nie trzeba. Na tym, co się zakończyło, na tym, co nie wyszło, być może na jakimś, słuchajcie, lęku, albo w ogóle na swoich ograniczeniach, nie patrząc na siebie całościowo i dostrzegając swój potencjał. Ale, co jest ważne, to, że do przeszłości odchodzi diabeł. No, zobaczcie tylko na tego diabła. Niezły jest, ale diabeł może mówić o sytuacji toksycznej, ograniczającej, o sytuacji bez wyjścia, zwłaszcza w połączeniu z 10 mieczy.
Być może właśnie toksyczna sytuacja się kończy, bo ten diabeł odchodzi do przeszłości. Wydaje mi się, że to jest coś związane z takim odblokowaniem potencjału zawodowego, wiarą we własne siły, w swoje wykształcenie, doświadczenie itd., itd. Zwłaszcza dla osób, które tutaj rzeczywiście pragną zmienić pracę, no widzę, że zmienia Wam się myślenie i czujecie i wiecie, że jest to w zasięgu Waszej ręki. No zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta siły, przepiękna, tutaj taka leśna wróżka, która jest na żubrze i ta karta dosłownie mówi o odwadze, o sile, o pewności siebie, o poczuciu, że to, co sobie zaplanujecie, to rzeczywiście jesteście w stanie do tego dojść bez jakichś tutaj przeszkadzaczy po drodze. Czy to jest, słuchajcie, upragniona sylwetka, czy zrzucenie paru kilogramów, czy nauka czegoś, czy może rzucenie, jakiegoś nałogu. Powiedziałbym przynajmniej w tym tygodniu, tutaj jest siła i przekonanie, że dam radę, nadaje się do tego. Coś na tej zasadzie. No i teraz tak, zobaczcie, w Radzie jest właśnie karta umiarkowania. A umiarkowanie sugeruje, żeby właśnie ratował Was spokój i ukojenie. Powiedziałbym też tak, że jeśli to będzie spokojniejszy tydzień, może nawet momentami lekko nostalgiczny, to słuchajcie, nic się nie dzieje. Nie psuć tego. Informacja jest taka, że tutaj oczywiście w postaci karty siły możecie chcieć po prostu zdobywać świat, podczas gdy tutaj to będzie spokojniejszy tydzień. I pozwólcie sobie na to. Pozwólcie sobie na to. Zobaczcie, czego nie robić, czego unikać. Karta Asa Mieczy i powiedziałbym tutaj, żeby unikać walki z czymś, z czym nie trzeba walczyć. Słuchajcie, inaczej. Też trzeba, taką podjąć postawę a propos jakiejś sytuacji w Waszym życiu, że jestem cierpliwy, mądry, czekam, gdzieś próbuję to sobie wytłumaczyć, próbuję wyciągnąć coś z tego dobrego, zachowuję się jak dojrzały człowiek, umiem gdzieś też panować nad swoimi emocjami. Czy z kimś to rezonuje? Piszcie. Wszystkiego naj. Teraz bliźnięta. Zapraszam Was na tygodniówkę. No i sprawdźmy, jaka będzie... karta umiarkowania wyskoczyła, ale nie biorę jej, dlatego że nie dokończyłem zdania. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, albo jest chęć przejęcia przez Was kontroli nad jakąś sytuacją, może nawet w związku, w którym pojawiła się trzecia osoba z przeszłości, na przykład. Co odchodzi do przeszłości? Właśnie. To tak jakby, słuchajcie, nie byłoby widać końca albo rozwiązania, wyjścia z jakiejś sytuacji. Jest jakiś potrzask. Takie mam wrażenie. Jak Wy się przedstawiacie? Już wiem. Sama karta wyskoczyła. I to jest ciekawe, bo jest to kapłanka, papieżyca. Ale może jest tak, że jesteście osobami za bardzo podejrzliwymi, nieufnymi, albo za dużo po prostu wymyślacie. Może, słuchajcie, mierzycie innych miarą swoich poprzednich partnerów, znajomych itd. Jaka będzie dla Was rada?
Okej. Czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, w Radzie macie trygon Ziemi, byka, pannę lub koziorożca. Tutaj też, słuchajcie, może być taka sytuacja. O, jakie ładne czytanie. No i macie bardzo silne tutaj osoby, wam powiem. Bo tak, macie przepiękną cesarzową, kapłankę, bardzo silne kobiety i diabła. Ale powiem tak, być może jest sytuacja, która wydaje wam się bez wyjścia. Może na przykład pracujecie z osobą, która jest wam bliska i nie wiecie na przykład, jak zwrócić jej bądź jemu uwagę, że robi coś nie tak. I narasta gdzieś jakaś, powiedzmy, dystans pomiędzy wami albo jakaś frustracja. I to nie musi tylko chodzić o osoby, z którymi pracujecie. No może coś innego z nimi robicie. W każdym razie też widzę jakiś potrzask, ale mam wrażenie, że mądrze, z głową, no gdzieś sobie tutaj z niego potraficie wyjść. Po prostu. No i teraz tak. Może nawet ktoś, macie wrażenie, że ukrywa ciążę, ale to nie do wszystkich. Słuchajcie, z przełożenia cesarzowa. No zobaczcie, jaka przepiękna. No tutaj taka rzeczywiście władczyni lasu brzemienna, która jest tutaj porośnięta, właściwie otulona przez kwiat paproci, przez paprocie, które uwielbiam, przez jakieś inne rośliny. Jest to karta, słuchajcie, obfitości. Jest to karta takiej, no, bardzo kobiecej energii. Poczucia, że dobrze się czujecie w swoim ciele, wiecie, jak z innymi rozmawiać, szanujecie siebie, doceniacie i gdzieś mam wrażenie, że inni to czują i tak jakby, tak jakby z automatu gdzieś, no, żywią do was te same uczucia, jak wy do siebie. Wiecie, o co mi chodzi. To jest też, słuchajcie, takie zaufanie temu, co się teraz u was dzieje na chwilę obecną. Jest też poczucie, że wy macie nad tym kontrolę, ale nie to, że tam, słuchajcie, co 5 minut musicie coś sprawdzać, tylko po prostu taki jest spokój. Ja jestem pewna tego, co się dzieje. Przyjmuję to. Ale słuchajcie, no w ogólnej energii jest właśnie diabeł. Diabeł, czyli jakaś albo toksyczna osoba, albo osoba z trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec, może jakiś rogaty znak, albo w ogóle sytuacja, która wydaje się bez wyjścia. I wydaje mi się, no, że w ogóle to może być energia z poprzednich tygodni, czy tam dni. Dlatego, że ewidentnie gdzieś tutaj cesarzowa, no, świadczy o czymś zupełnie innym. Ja bym powiedział, że coś, co no, do tej pory wydawało wam się bezpieczne, zaczyna was uwierać, ale nie uwiera was na tyle, żeby tutaj buntować się, czuć ogromną frustrację i w ogóle robić sceny. Nie, tylko wy to gdzieś traktujecie jako czas na właśnie może odpoczynek, skupienie myśli na czymś innym, albo w ogóle wymyślanie, jak z tej sytuacji wyjść. Momento. I teraz zobaczcie, przychodzi do was dwójka buław, a dwójka buław jak najbardziej mogłaby sugerować właśnie rozdroże, czyli nieumiejętność wyjścia z jakiejś sytuacji. No nie wiem, jak się zachować, nie wiem, jak zwrócić komuś uwagę, żeby kogoś nie zranić, ale też, żeby no to, co powiem do tej osoby, przyniosło jakieś skutki, a nie, że jak grochem o ścianę. Rozważacie coś. Natomiast dwójka buław to też jest takie zaznaczanie swoich granic w zgodzie ze sobą. Jeśli chodzi o szacunek wobec was, od innych. I wam to wychodzi. Wiecie, jak to zrobić, nie urażając nikogo, no ale właśnie też osiągając oczekiwane efekty. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi trójka buław, czyli karta bramy. I teraz tak, tutaj jeszcze jakiejś zmiany nie będzie, albo no tak umiecie załatwić sprawy, że ktoś cię nie obrazi, nie odejdzie i nie sfochuje. Ewentualnie wychodzi na to, że jakiś problem da się rozwiązać właśnie tak polubownie,
gdzieś tam w sposób dojrzały, w taki sposób, no, nie przynoszący jakichś strasznych tutaj, jakiejś strasznej katastrofy, no tak bym powiedział. Czyli zwrócenie komuś uwagi nie będzie się wiązało z tym, że ta osoba się zwolni, was zwolni albo się obrazi i odejdzie. Wiecie, o co chodzi. No i teraz zobaczcie, przedstawiacie się jako też cudowna karta kapłanki, papieżycy. Tu jest przedstawiona jako, no, taka zielarka, bym powiedział. I słuchajcie, no, jest to osoba, która jest inteligentna, mądra, wie czego chce, a wie czego się nie chce. I nie obawia się tego rzeczywiście zaznaczać i mówić, ale właśnie w sposób taki wyważony, dojrzały, mądry. I to jest ważne. Kapłanka w ogóle mówi, że ufacie tutaj sobie i swojej intuicji, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Znowu wrócę jeszcze do jednej rzeczy, że ktoś może się czuć troszeczkę niepewnie w relacji, w której pojawia się na przykład dawny znajomy albo dawna znajoma, no, u waszego partnera lub partnerki, żeby się, no nie wiem, pogadać, pobratać, a może coś napsuć. Na początku trochę was to wyprowadza z równowagi. Chcecie nad tym koniecznie kontrolować, ale wychodzicie z takiego założenia, że nie macie na to wpływu. To, co możecie, to zaufać swojemu partnerowi lub partnerce i gdzieś po prostu odpuścić kontrolę, bo będzie jeszcze gorzej. Jak chce uciec, to ucieknie. Ewentualnie przestajecie sobie wymyślać, że no ktoś coś ukrywa, że ktoś was zdradzi, że nie wiecie, na czym stoicie i tak dalej. Zobaczcie, w Radzie jest karta Króla Monet. Król Monet w ogóle kojarzy mi się tutaj troszeczkę z cesarzową, ale Król Monet to przedstawiciel trygonu Ziemi, czyli byk, panna, koziorożec. I no, Król Monet jest dojrzały właśnie, umie się zachować, nie ufa swoim emocjom, tylko gdzieś tutaj weźmie kilka wdechów, zastanowi się i dopiero zacznie działać. Czyli rada jest taka: spokój, opanowanie, mądrość, dojrzałość. Nie mierzcie innych miarą osób z przeszłości. To, że was ktoś kiedyś zdradził, to nie znaczy, że w podobnej sytuacji teraz się znajdujecie i że kolejna osoba też to zrobi. Czego nie robić, czego unikać? Jest to as buław. No i słuchajcie, as buław mógłby tutaj przestrzegać przed, zwłaszcza w połączeniu z diabłem, przed jakimś takim agresywnym załatwianiem spraw, przed wybuchami emocji. Mógłby przestrzegać przed tym, żeby no właśnie na siłę kontrolować sytuację. Najprawdopodobniej gdzieś nie trzeba wcale tak bardzo się tutaj, że tak powiem, napracować nad tą kontrolą. Po prostu odpuścić sobie. Tyle. Wszystkiego na. Raki, witam was na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, co tam się u was zadzieje. Jaka będzie ogólna energia. Co do was przychodzi, co się pojawia? Wiecie, w ogóle teraz dopiero zauważyłem, że mam trochę czerwone palce niektóre. Wiecie czemu? Bo kroiłem buraczki, które bardzo lubię. Ale one się tam odmyją. Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie? Jeszcze za bardzo nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale od razu powiem, że pojawiły się dwie dwójki. Mieczy i buław. O, piękną macie kombinację. Jest to karta Gwiazdy i Księżyca. No, piękne. Naprawdę, no, jedne z piękniejszych
kart w tej talii. Znaczy w ogóle prawie wszystkie są piękne. Znaczy wszystkie są piękne, ale niektóre są moje ulubione. Jaka będzie dla Was rada? O. Zawalczyć o coś i nie żyć w iluzji i nie czekać i nie myśleć, że to samo się załatwi albo że samo się rozwiąże. Tutaj potrzebne jest rzeczywiście działanie, a nie oczekiwanie, bo to nie jest tak, że marzenia, plany i cele raz same się wymyślą, a dwa, że same się spełnią, no bo tak nie będzie. To też nie jest tak, że ktoś nagle zapuka do naszych drzwi i nie podaruje nam po prostu milionów, bilionów i no nie wiem, nowej kariery czy nie wiem, innego życia. Czego nie robić, czego unikać? Oki. Momencik. Mi się, słuchajcie, wydaje, no, że to może być związane z, po pierwsze, relacją, która się troszeczkę rozmywa, albo z wyruszeniem w nową podróż, na przykład jeśli chodzi o sprawy zawodowe, czy tam edukacyjne. Bo tutaj zobaczcie, z przełożenia jest 8 kielichów, która przedstawia takiego włóczy kija, który idzie sobie do przodu i jeszcze nie wie, gdzie idzie, ale idzie. Coś tam odkryje. Nowy etap. To tak jakby, słuchajcie, czujecie, że coś trzeba za sobą zostawić. Że czymś trzeba przestać się przejmować. Albo coś w ogóle sobie trzeba odpuścić, ale jeszcze tego nie do końca robicie. Jeszcze tego do końca nie robicie. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że jest jakaś obietnica nowego etapu w Waszym życiu, ale zastanawiacie się, czy podjąć ryzyko. Troszeczkę jest tutaj strefa komfortu i utknięcie po prostu. Nie mówię, że Was to jakoś strasznie w ogóle uwiera, że tutaj ledwo żyjecie. Nie, absolutnie. Ładne są karty. Zobaczcie w ogólnej energii karta Księżyca. Karta, która mówi o tym, że w tym tygodniu trzeba używać swojej intuicji. Wyciszyć się, gdzieś odpocząć i naprawdę siebie zapytać. No co ja mam zrobić z tą zagwozdką? Zamiast na przykład dzwonić po koleżankach i kolegach i tutaj wszystkich pytać o radę. To Wy wiecie, co macie zrobić tutaj. To, co czujecie, tak zróbcie. Zaufajcie sobie. Ta karta może też w ogóle mówić o tym, że macie taki lekko nostalgiczny nastrój w tym tygodniu, ale nie jest to na negatywne. To mam wrażenie, że przynosi Wam jakieś wnioski, autorefleksje, no i dzięki temu jest szansa na wymyślenie i otworzenie się na to, co tam sobie wymyślicie. I to może być takie mam wrażenie, związane z przeprowadzką, z zmianą zawodową, z jakąś podróżą. Może na przykład ktoś chciałby pracować zdalnie, spróbować przynajmniej i więcej dzięki temu podróżować, ale się obawia. No tutaj jest konieczność pomyślenia o tym. Zobaczcie, przychodzi do Was karta 2 buław, czyli karta rozdroża. A rozdroże to jest coś na zasadzie, no właśnie nie jestem pewien, czy iść w to, czy nie. Czy zostawić, czy brać. Czy ryzykować, czy nie ryzykować. To tak jakbyście, słuchajcie, troszeczkę obawiali się właśnie podejmowania ryzyka, bo 2 buław to też jest, słuchajcie, strefa komfortu. Strefa komfortu, która gdzieś może jest bezpieczna, bo znacie, wiecie, jak to robić, jak z tym postępować, obojętnie czego ona dotyczy, ale gdzieś nie przynosi Wam ogólnej satysfakcji i rozwoju. A gdzieś rozwój, mam wrażenie, że jest gdzieś tutaj potrzebny. Też jeśli chodzi o związki, w których jest iluzja, ktoś czujecie, że coś ukrywa, ktoś, może słuchajcie, pojawia się i znika na długo,
no to tutaj powiedziałbym, że rzeczywiście trzeba by było podjąć pewne kroki. Słuchajcie, tutaj do przeszłości odchodzi dwójka mieczy, przecudowna anielica ze złotymi skrzydłami i no ona tutaj krzyżuje na swoich piersiach dwa miecze. I jest to karta takiego zamknięcia się, właśnie braku ryzyka, bycia w tej strefie komfortu, oczekiwania ewentualnie na jakieś zmiany i nie podejmowanie działania. To odchodzi do przeszłości. Czyli wychodzi na to, że otwieracie się gdzieś na podjęcie decyzji, takiej innej aniżeli do tej pory. Jakieś zaskoczenie siebie. Też mi się w ogóle wydaje, że odchodzi do przeszłości taka postawa pod tytułem: okej, udaję, że czegoś nie widzę, ignoruję to, macham na to ręką. Nie. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj nawet to nie jest bunt, ale gdzieś takie dojrzałe spojrzenie na rzeczywistość. No i teraz zobaczcie, pokazujecie się jak moja ukochana karta gwiazdy. A karta gwiazdy, słuchajcie, w negatywie może mówić o iluzji, czyli o dawaniu się właśnie tutaj robić bambuko, oszukiwać, wykorzystywać, podporządkowywać się komuś. Ale tutaj, jak już wcześniej powiedziałem, no jest raczej przejrzenie na oczy i gdzieś ta iluzja, mam wrażenie, odchodzi. Karta gwiazdy mówi przede wszystkim o nadziei na przyszłość, o poczuciu, że coś tam Was prowadzi, czy ta gwiazda, czy Bóg, czy słuchajcie, nie wiem co tam jeszcze, w co wierzycie. Coś Was prowadzi i rzeczywiście nie pozwoli Wam zboczyć na złą drogę. Tutaj jest taka odwaga i chęć do wprowadzenia zmiany i takie otworzenie się, otwarcie się, rzeczywiście na to, co los tam przyniesie, ale co Wy w sumie sobie wybierzecie. Ta karta mówi pozytywne myślenie, o pozytywnym myśleniu i o nadziei, więc bardzo dobrze. Słuchajcie, rada. W radzie jest piątka buław. Karta rywalizacji albo konfliktu. I są tutaj takie smoki rzeczywiście walczące, ziejące ogniem. I powiedziałbym tak. W radzie jest zadziałaj, spróbuj, sprzeciw się, postaw się, zaryzykuj lub rzeczywiście gdzieś zadziałaj w zgodzie z tym, co podpowiada Ci Twoja intuicja, a nie na przykład to, co stopują jakieś ograniczające myśli. Czego nie robić, czego unikać? I jest to właśnie karta diabła. Może kogoś spod znaku rogatego. Diabeł to jest jakiś toksyk, jakaś toksyna. Osoba bądź sytuacja, która właśnie Was tutaj gdzieś stopuje przed rozwojem, trzyma w niepewności, ogranicza. Diabeł, słuchajcie, to też może być Wasz wewnętrzny krytyk, który na przykład, nie wiem co tam mówi. Jestem głupia, brzydka i mi się nie uda. Bez sensu. To jest tylko i wyłącznie głos jakiegoś krytyka, który się wykształcił kiedyś tam, bo na przykład, Wasz ojciec czy sąsiadka tak na Was mówiła, czy nauczycielka. To absolutnie z tym trzeba skończyć, że tak powiem. Tak i tyle, po prostu wszystkiego Wam życzę. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję za uwagę, i oczywiście fantastycznego tygodnia dla Was wszystkich. Na moim kanale pojawiają się już powoli czytania na sierpień, więc sobie sprawdzajcie. Tutaj wszystko podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu też znajdziecie te linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy oraz kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.